Witajcie kochani. Dostałam kolejną partię imbiru i tak sobie pomyślałam, że tym razem zrobię coś innego. Postanowiłam przygotować dżem rabarbarowy z dodatkiem imbiru. Już Wam mówię, co będzie potrzebne. Ja tutaj mam około kilograma rabarbaru. Najlepiej jakby był jak najbardziej różowy, wtedy jest najsłodszy. O ile można powiedzieć, że rabarbar jest słodki. Do tego około 5 cm imbiru. Ja już mam obrany. Przypominam, że najlepiej imbir obiera się łyżeczką. Jedną cytrynę, z której będziemy wykorzystywać i sok, i skórkę. Trzeba ją dokładnie sparzyć i wyszorować. Oraz cukier. My tutaj mamy kilogram rabarbaru i pół kilograma cukru. Jednak są takie przepisy, w których jest kilogram rabarbaru do kilograma cukru. Jednak w dzisiejszych czasach staramy się wybierać te produkty, które mają mniejszą zawartość cukru. Więc my dajemy pół kilograma. Dajemy zwykły cukier. Można dodać taki żelujący. To zależy jaką konsystencję dżemu lubicie. My lubimy bardziej taką marmoladę, dlatego nam ten żelek nie jest potrzebny. Także jeżeli na wstępie dodacie pół kilograma cukru, a później stwierdzicie, że Wasz rabarbar jest za kwaśny, można spokojnie dodać w trakcie gotowania. Przepis jest super prosty i super szybki i już Wam pokazuję, co robimy. Ja przygotowałam sobie garnek, do którego będę kroiła rabarbar. Takie kawałki 1-2 cm będą ok. I przerzucamy. On i tak się rozgotuje podczas gotowania. Na kanale mamy już przepis na pyszne ciasto rabarbarowe. Jest to stary przepis mojej mamy. Także najczęściej z rabarbaru właśnie robimy te ciasto. Podlinkuję Wam tutaj ten przepis, bo naprawdę jest wart zrobienia. A dzisiaj ten dżemik robię do pysznych racuchów. Takich wyrośniętych, pięknych, na świeżych drożdżach. Gdy filmik się pojawi na kanale, to na pewno Wam tutaj podlinkuję. Te proporcje dżemu powinny starczyć na około 2-3 słoiczków, może 4 małych. Ok, zrobione. Teraz ścieramy cytrynę, skórkę z cytryny, tą tylko wierzchnią część. Dodaje ona fajnego orzeźwienia. Jeżeli na przykład nie macie cytryny, a macie pomarańcze, to spokojnie możecie nią zastąpić cytrynę. Następnie na tej samej tarce ścieramy imbir, około 5 cm kłącza. I teraz z naszej cytryny wyciskamy sok i dodajemy do garnka. Z drugą połówką to samo. Ok, teraz to wszystko zasypujemy cukrem. Mieszamy. I tak przykrywamy jakąś ściereczką czy folią i odstawiamy na około godzinę do 2. Czekamy, aż rabarbar puści swoje soki i cukier się w nich rozpuści. Od czasu do czasu oczywiście możemy przemieszać. Spójrzcie, jak rabarbar ładnie puścił sok. Cukier się praktycznie rozpuścił. Także teraz wstawiamy na dość mocny ogień, zagotowujemy, a następnie redukujemy, dusimy około 20 minut do zgęstnienia i do rozgotowania się owoców. Syrop się zagotował. Teraz zmniejszam ogień i od czasu do czasu mieszam i redukuję. Wygląda nasz rabarbar po około 20-25 minutach gotowania. Teraz wyłączam gaz. W międzyczasie przygotowałam sobie kilka słoiczków. Zalałam je wrzątkiem, wyparzyłam je i za chwilkę będziemy przelewać gorący dżem do słoików. I teraz nasz dżemik przelewamy. Tutaj mam naszykowane słoiki. Staramy się nie oblewać brzegów, ale wiadomo, że jest to ciężkie. W razie czego je wytrzemy. Słoiki są sparzone, gorące i dżem jest również gorący. Ok, i każdy przygotowany słoiczek wycieramy, żeby nie było tu pozostałości żadnych. I szybciutko zakręcamy dokładnie. Przekręcamy do góry nogami i odstawiamy do zawykowania. Oczywiście słoiki muszą być wyparzone,
a pokrywki osuszone dokładnie. Tak samo jak wycieramy brzegi słoika przed zakręceniem, to pokrywka również musi być sucha. I jeden słoiczek robimy sobie do zjedzenia. Za chwilkę dochodzą nam racuchy, także już będzie jedzony. Jest to coś wyjątkowego z rabarbaru. Rzadko kto robi dżem rabarbarowy. Serdecznie Wam polecam ten przepis. Jest naprawdę smaczny, spróbujcie go. Jeżeli przepis Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z filmami i liczę, że do zobaczenia w kolejnych przepisach.